Nasz Bór, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, pewnie już niektórzy się domyślają, bo widzicie pewne gadżety, specyficzny pastorał, termo, latarki, są wabiki. Dzisiaj Was zapraszam na polowanie na drapieżniki. Będziemy polowali głównie na lisy. A dlaczego? Dlatego, że po dwóch tygodniach, czy prawie 3 tygodniach deszczu, chlupy, beznadziejnej pogody przyszedł mróz. Mamy -2, jest lekki przymrozek, za nami widać resztki śniegu, który spadł. Poszukamy dzisiaj lisów. Mam nadzieję, że coś uda nam się zwabić. Pewnie większość odcinka będziemy nagrywać z Michałem w termo, ale do tego sobie zaraz dojdziemy. Na początku jeszcze pozdrawiam tutaj kolegę Roberta, łowczego z Mazowsza. Mieliście okazję go poznać. Wspaniały człowiek, osoba, u której kręciliśmy materiał z polowania na rogacze z bryczki. W tamtym roku na kanale to było, także możecie się cofnąć, jak chcecie sobie odświeżyć pamięć. Robert jest doświadczonym myśliwym, no i też twierdzi, że jeżeli jest moment, kiedy mamy zmianę pogody, jest to dobry czas polowania na drapieżniki. My to dzisiaj sprawdzimy, dlatego że jutro ma sypać bardzo intensywnie śnieg. Dla nas, dla mnie, dla Michała będzie to weekend pod znakiem polowania, dlatego że dzisiaj polujemy na lisy, rano idziemy na dziki, na byki, panie wiadomo już nie polujemy. Ja już cielaka w odstrzale nie mam, ale idzie z nami Mariusz jeszcze ma, więc jutro idziemy ekipą większą, no i zaczynamy taki weekend intensywnego polowania, tym bardziej, że patrząc na meteo, ja pogodę sprawdzam na stronie meteo.pl. Ma spaść bardzo dużo śniegu u nas. Zobaczymy, czy mi się to sprawdzi, bo ostatnio to mi się tak średnio sprawdza. No ale szansa na ten śnieg jest. Słuchajcie, mamy ze sobą 2 termowizory. Obydwa od Hika. Jeden FH35, drugi FQ50, którego znacie, ja już z nim nagrywałem nie jeden odcinek. Użytkuję. Tego uposażę Michała, dlatego że będziemy wabić w różnych miejscach. Będziemy zmieniać miejsce. Na temat wabienia to postaram się Wam coś więcej powiedzieć. Mamy trochę czasu, więc sobie zaraz w dalszej części tego materiału powiem Wam, jak ja poluję na lisy. No i czy to efekt przynosi, czy nie. No macie jeden z ostatnich odcinków, tam był efekt fajny. Udało się upolować 7 lisów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Także tak, Michał dostaje FH35 flagowy model. Tego modelu u nas na sklepie internetowym się sprzedało naprawdę dużo. Termowizor chyba w swojej klasie jeden z lepszych, dlatego że cena tego termowizora to jest około 9,5 tysiąca złotych. Wymienna bateria, słuchajcie, obudowa trwała, naprawdę nieźle w tym widać. No i mój, który ja używam na co dzień, FQ50, najwyższy model Falcona, też dostępny u nas na stronie internetowej. Zresztą wszystko, co tu widzicie na stronie internetowej jest, oprócz oczywiście broni. Koncesji nie mamy, jeszcze nie mamy, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. W każdym bądź razie 2 terma do obserwacji. Latarki, jedna na głowie. Latarka to jest ważna rzecz. Wiecie dobrze, że ja kiedyś kupiłem latarki na Wishu. Ja je do dzisiaj mam, tylko po roku użytkowania mniej więcej one strasznie krótko baterie trzymają. Teraz uposażyłem się w latarki Fenixa. Tu mam CX7 ładowane przez port C, typu C. Tu mam na głowie też Fenixa. No to jest nieodzowna rzecz. Słuchajcie, latarkę musicie mieć dobrą, bo z latarką, jeżeli polujecie w nocy, ta latarka jest Wam naprawdę potrzebna. Wabik. Dzisiaj będziemy używali 2. Pisk myszy z Gunbrokera, którego znacie również, bo niejednego lisa na ten wabik przed kamerą nawet udało mi się upolować, a poza kamerą dużo więcej. Bardzo rewelacyjny pisk, uważam, że jeden z lepszych. I wabik miechowy. Dlaczego miechowy, a nie dmuchany? Zaraz Wam powiem. Też od Gunbrokera, zresztą obydwa znajdziecie na stronie naszej. WL5 to jest, a to jest FC42. Takie oznaczenia Maciek Leśkiewicz, pozdrawiamy, wymyślił. Dlaczego wabik miechowy, a nie dmuchany? Dzisiaj zapowiadają spory mróz. Spory. No, w tej chwili mamy -2, -3. Później może dojść nawet do -7, -8 i wszystkie wabiki dmuchane, one zamarzają. Po prostu oddając parę z ust, że tak powiem, ta para wchodzi na membranę i przy dużym mrozie po prostu wabiki przestają działać. Przy miechowym tego problemu nie ma, a ten wabik jest naprawdę skuteczny. Ostatnie 7 lisów, które strzeliłem dzięki temu wabikowi, a tak naprawdę te, co przespałem, to powinno być 9, to powinno być minimum.
Także wabik sobie już chowam do kieszeni. Z czym polujemy? R8 w kalibrze 223, amunicję, którą ja używam. W dalszym ciągu RWS nic się nie zmieniło. Strzelamy z RWS-a 3,6 grama. Co do optyki, no widzicie optykę nową. Założyłem tutaj Infireya TH50. No zobaczymy, jak to działa, jak się sprawdza. Przystrzelałem. Chcę, żebyście, będziemy nagrywać tym Infireyem, więc chcę, żebyście ocenili sami. Moi drodzy, samo wabienie to jest tak, od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od tego, że musicie znać dobrze swój obwód, tam gdzie te lisy bytują. Jak widzicie z tyłu za kamerą mamy las, tu mamy ściernisko po Gryce jeszcze i tego ścierniska tu jest ponad 50 hektarów. To jest miejsce, w którym lisy na pewno będą wychodzić. Za mną z tyłu jest tak zwane zamczysko, tam jest masę nor. I to borsuczych i lisich. Więc wiatr, który mamy, przede wszystkim musicie sobie sprawdzić wiatr. Dzisiaj mamy wiatr typowo z północy, więc na tą część kiepski będziemy musieli jakiś łapać boczny wiatr, ponieważ lis do Was z reguły przychodzi pod wiatr. No i mniej więcej podkreślam, na początku jesteście w stanie określić miejsce, z którego on przyjdzie, ale list to Wam może przyjść z każdej możliwej strony, więc trzeba być naprawdę czujnym. Dlatego ten pastorał, który Wam pokazywałem wcześniej, będziemy go używać, ponieważ jak widzicie, broń jest stabilna, zapięta, macie 360 stopni dookoła, możecie się okręcić, no i tylko praktycznie włączacie sobie Nocto Thermo, co tam macie. Do obserwacji najlepsze jest termo, ponieważ wyłapiecie tego lisa momentalnie, no i w tym momencie jesteście gotowi, momentalnie można się odwrócić w stronę drapieżnika i oddać strzał. Także znajomość terenu, mniej więcej wiedzieć, skąd ten lis przyjdzie. Pora jeszcze, bo zapomnę. Słuchajcie, najlepsza pora to jest właśnie teraz. Mamy godzinę 16 z minutami. Jak ten dzień już gaśnie, zaczyna się budzić do życia noc, to w tym momencie drapieżniki ruszają na łów. One po całym dniu są głodne. Więc ten moment wabienia na przełamaniu dnia i nocy jest naprawdę dobry. Poza tym musicie wiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ta pokrywa śnieżna, której w ogóle praktycznie nie ma tutaj, nie sprzyja wabieniu. Im większa pokrywa śnieżna, drapieżniki mają trudniejszy dostęp do pożywienia, lepiej reagują na wab. Są takie dni, że one idą jak zwariowane, jeden za drugim, a są takie dni, że niestety możecie sobie jeździć po jednym obwodzie, po drugim, wabić i one nie będą przychodziły. Od czego to zależy? Nie pytajcie mnie, bo naprawdę nie wiem. Zobaczymy, jaki jest dzisiaj dzień. Idzie zmiana pogody, posłuchamy rady Roberta i spróbujemy zawabić. Słuchajcie, pakujemy się. Większość odcinka będziemy oczywiście nagrywać jeszcze kamerą, ale większość będziemy nagrywać termo, także będziecie mieli obraz FQ50, będziecie mieli obraz FH35 i będziecie mieli obraz z TH50. Jak oczywiście będzie co nagrywać, jak coś tam na ten wab przyjdzie. Tak, jak macie więcej pytań, słuchajcie, piszcie w komentarzach, ja Wam się postaram na te pytania odpowiedzieć w kolejnym odcinku, ponieważ, moi drodzy, idziemy w okres głównie polowania na drapieżniki. Możemy polować na wabik, możemy polować z zasiadki, przy nęcisku, na stogach, na norach, możliwości dużo. My też na te lisy się przerzucimy, dlatego że już niestety, ale wysoki sezon, ten gruby sezon się zakończył. To już jest, nie strzelamy łań, nie strzelamy saren, nie strzelamy łań jelenia, Daniela, zostały dziki, drapieżniki, byki jeszcze, ale na byki się wybierzemy, tylko niech spadnie śnieg. No to co? Bierzemy się, powoli się pakujemy, słuchajcie, musimy się stąd zabrać, samochód gdzieś tam schowamy, wyjdziemy sobie gdzieś na szczyt, no i zawabimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień powoli gaśnie, damy sobie uspokojenie takie 15 minut po tym moim gadaniu, żeby te lisy spokojnie się tam wyciszyły i spróbujemy zawabić, jak już będzie taka szarówka większa. No już dzień gaśnie, także koniec tej naszej gadki. Bierzemy, patrzcie, jaka fajna lampka. Ma normalnie pagnes i sobie może stać. Także bierzemy się za polowanie. Wiatr wieje, ciepło to nie jest. Nie wziąłem rękawiczek. Tutaj może macie jakieś przebłyski pomarańczowego. Tą kurtkę znacie. Ona jest dwustronna, ja ją uwielbiam. Bo mamy z jednej strony na zbiorówkach, a z drugiej strony użytkuję ją normalnie. Kurtka rewelacyjna. Dobra, nie będziemy przedłużać. Pakujemy się, schowamy samochód tam
wyjdziemy sobie na szczyt, jakieś 200-300 metrów, rozłożymy sprzęt, zaczekamy i zaczynamy pierwsze wabienie. Moi drodzy, tutaj mamy zające nagrywane Falconem, około dystans 450-500 metrów. Falcon FQ50. Tutaj mamy sarny już nagrywane Infireem TH50 na dystansie około 300-350 metrów. Postanowiłem do tego materiału podłożyć Wam dźwięk, żebyście mniej więcej widzieli. Z tyłu za tymi sarnami tam się żarzy i biała kropka, to jest zając. On jest w takim nieużytku, ale do niego jest naprawdę daleko. Tutaj już mamy zdecydowanie bliżej zająca, nagrywany Infireem. Przyszedł na Kniazienie, na wabienie i tutaj tak, słuchaj, się tak naprawdę zrobiłem, te nagrania wstawiłem tylko po to, żebyście zobaczyli sobie jakość, tak? Do tego zająca jest dystans około 60 metrów. No i też pokazuje fajną stabilność pastorału, tak? Bo broń jest pastorale, ja sobie nagrywam, ostrość reguluję i zwrócicie uwagę pewnie w dalszej części materiału. No i tu już zaczęło się wabienie. Słyszycie, wyszedł nam lis, ale daleko. Na ścianie lasu. Ja go próbuję myszą podciągnąć, ale on nie bardzo chce. No i tu jest takie 250, myślę, że 280 metrów do tego lisa. No było zdecydowanie za daleko na strzał. Ale zareagował na Kniazienie i myszą go chciałem podciągnąć. I teraz tak do końca, zaraz zobaczycie ujęcie, no on się schował do lasu i nie wiem, czy to był ten sam, bo za 5 minut zobaczyłem drugiego właśnie z lewej strony, w którą stroną on poszedł. No i patrzę, tu jest lis. Na dystansie około 80-90 metrów było do tego lisa, może koło 100, a gdzieś może liczę, że 80-90 metrów. I mówię, żeby troszeczkę komory pokazał, no i patrzcie. Moi drodzy, no i strzelaliśmy do lisa. W pierwszym miejscu zawabiliśmy, byliśmy po drugiej stronie tego wzniesienia, nie było nic. Zające, jakieś sarny, coś tam się udało termo ponagrywać. Przejechaliśmy jakieś 500 metrów dalej, stanęliśmy sobie na wzniesieniu. Wiatr był kiepski, słuchajcie, raz wiał w tamtą stronę, raz wiał bardziej w lewo, w końcu w prawo. Przyszedł nam lis, ale był daleko, a ja staram się strzelać tylko te lisy, które jestem pewny w 100%, że trafię. I w pewnym momencie był zając. Słuchajcie, oglądaliśmy tego zająca, ja nie zwracałem uwagi na lewą stronę i tak odruchowo patrzę, mówię, coś ten zając się, już minęło z 10 minut po drugim wabieniu, bo ja się staram wabić 3 razy w jednym miejscu. I moi drodzy, patrzę, coś ten zając ma krótkie suchy. Patrzę, tu lis siedzi i się na nas patrzy. Więc szybka decyzja. No i co? Oddałem strzał. Mało tego, muszę Wam powiedzieć, że wabiłem najpierw predatorem. Tam daleko pokazał się lis, ale to było 200 metrów, więc za daleko. Nagrałem go Infireem, po czym zacząłem wabić myszką, żeby go podciągnąć bliżej, a to się okazało, że drugi przyszedł z lewej strony. Idziemy do naszego lisa. Zobaczcie. Czekaj, bo mnie go prześwietla trochę. Prześwietlam, przepraszam. Ja sobie... Dobra, Michał sobie poświeci sam. Piękny lisiur. Suka. Zobaczcie. Piękna kita. Przywabiona. Jeden lisiura mniej. Muszę powiedzieć, że weźmiemy oczywiście na zakończenie. Zobaczymy, ile uda nam się upolować tych lisów. Ale pierwsze miejsce słabo. Drugie już były, nie wiem, czy to jest ten sam lis, nie mam zielonego pojęcia. Ten, co przyszedł nam z dołu. Natomiast no, udało się upolować, tak? Więc muszę Wam powiedzieć, czekajcie, wyłączę tą lampkę, bo nie potrzeba nam tyle światła. O,
muszę Wam powiedzieć, że nie idą rewelacyjnie. Bywały dni, że o tej porze szły dużo lepiej. Gdzieś tam się przewinął daleko lis. Mając dzisiaj termo, macie możliwość bardzo dalekiego zasięgu, a przy dobrym termo, widzicie, jesteście w stanie rozróżnić na 300-400 metrów, czy to lis, czy zając. No teraz znowu się wiatr zmienił. No kurczę, teraz wieje z zachodu. To jakby wiał z zachodu od początku, to byłoby super, bo by wiał od lasu. A teraz widzę, że raz wieje z północy, raz z zachodu. Dobra, przejedziemy sobie w jeszcze jedno miejsce na takie łąki. Staniemy z drugiej strony tego lasu. Myślę, że tam wiatr będzie nam sprzyjał i zawabimy jeszcze tam. Lisa ze sobą zabieramy i polujemy dalej. Teraz będziecie mieli możliwość obejrzenia tak naprawdę sporo nagrań z termowizji, z Falcona FQ50 i z Infireya TH50. Tu jest cały czas jeden lis, który reagował na wabienie, nie reagował. Udawał, że przychodzi, nie udawał. No i też Wam to specjalnie wstawiam, żebyście sobie sami mogli ocenić. Ja nie będę mówił, czy to jest sprzęt dobry, czy niedobry. Ja Wam podam dystanse, jakie były do tej zwierzyny. Do tego lisa było na początku około 250 metrów. Później już było on cały czas w naszą stronę się zbliżał, ja go myszą podciągałem. Infirey na przykład nagrywa dźwięk. Falcon tego dźwięku nie nagrywa, więc tam jak widzieliście wcześniej w filmie, jak wabiłem myszą, to było to słychać. No bo tak jak mówię, TH50 ten dźwięk nagrywa, Falcon nagrywa bez dźwięku. Więc tutaj ten lis sobie tak podchodził, reagował, nie reagował, udaje, że słyszy. Musiałem gdzieś tutaj się odzywać myszką, ale było bardzo daleko, no czy bardzo, nie było jakoś tam mega daleko, natomiast ja na wab strzelam tylko te lisy, które jestem pewny w 100%, że trafię. I ten akurat był taki zaciekawiony, zainteresowany. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że czasami tak mam, że przeholuję z tym wabieniem, że już jest spokojnie, można strzelać 100 metrów, broń idealnie przystrzelana, pewny jestem na swój sztucer, celownik świetny, widać rewelacyjnie, a ja jeszcze chcę, żeby było bliżej, tak? No i czasami przeholuję, zaraz zobaczycie, bo tego podciągłem, no i w pewnym momencie już był, co jeszcze bliżej podszedł, ja sobie go cały czas obserwuję, o tu już tak troszeczkę z boku zachodzi i mi się wydaje, że on tu dostał wiatru. Tu już, nie, to tu jeszcze wiatru nie dostał, sorki. Teraz dopiero podchodzi bliżej, podchodzi i już mu coś nie pasowało. I tu już było trzeba strzelać. A ja zamiast brać za broń, no to sobie go dalej Falconem nagrywałem, no i to był właśnie finito naszego lisa. Jeszcze się obejrzał, kto go tam próbuje oszukać i czmychnął do lasu. I tyle go widziałem. Tutaj mamy sarny. Wstawiłem Wam specjalnie, żebyście zobaczyli. Do tych sarn był dystans około 350-400 metrów. Jedne leżały, jedne się pasły. To oczywiście tutaj jest teren trochę taki średni, bo tutaj, jak widzicie, były baloty z tyłu, tam jest rzeka i było dosyć wilgotno. To powietrze było takie, ta widoczność była kiepska, ale do tych sarn już było około, myślę, w granicach 500 metrów. Wataha dzików. O, tutaj fajne nagranie wstawiłem. Słuchajcie, jedno pole, druga wataha dzików. Zaraz zobaczycie dalej. Znaczy, mamy jedno pole i już dwie watachy dzików. Tu było w granicach 25 dzików. I zaraz sobie przejdziemy. Druga watacha dzików i trzecia watacha dzików. Od początku jedna. Tu pojedynczy. Jakiś dziczek sobie idzie. Między nimi. Taki satelita między watachami. Druga wataha. I tutaj trzecia. Do tej było najbliżej w granicach 300 metrów, 300-350 około. Ta najdalsza to jest takie dobre 450-500 metrów. Ja je zobaczyłem z drogi, więc się zatrzymałem, zjechałem sobie na pobocze i mówię, ponagrywam. Tamta była zdecydowanie najdalej, tu jest ten pojedynek. No i ta jeszcze jedna watacha, do tej jest w granicach około 500 metrów, do tamtej 600. No to już mamy zająca. Tutaj kolega, który był ze mną, poszedł po lisa, tak Wam wstawiam jako ciekawostkę. I tu mamy ciekawą sytuację, którą specjalnie Wam wstawiłem.
Słuchajcie, wabię sobie lisa, nic nie idzie, jadę przez wioskę i między domami patrzę lis. I stanąłem, włączam termo i zobaczcie sami. Lis i zając. Mówię, ciekawe jaki będzie rozwój wydarzeń. Zobaczycie, gdzie się to wszystko dzieje za chwilę. No i ten lis podchodzi, zając już tak energicznie zaczął podskakiwać, a lis, widzicie, że już kawałek domu widać. To się wszystko dzieje na podwórku, przy nowo budowanym budynku. Już dystans jest między nimi, nie wiem, 5-6 metrów. Jak z blisko zając dopuścił tego lisa i nie w panice, tylko sobie obserwuje, co przechera robi. Tutaj macie chmarę byków. Chmarę, duże słowo, 4 byki leżące. Z lewej są tutaj sarny, ale do tych byków jest w granicach 350 metrów. To takie bite jest, 350 metrów. I specjalnie to wstawiam jako ciekawostkę, bo niektórzy pytają, czy widać wieńce. No to macie odpowiedź, czy w Falconie w Q50 widać wieńce. Tu jest 350 metrów do tych jeleni około. No i sarny. Tutaj kolega z kuną, którą strzeliłem. Tu jako ciekawostkę wstawiam fajnego rogacza, dosyć wysoki, dystans około 80 metrów. Jakieś dziki, które spotkaliśmy po drodze. Też zwróćcie uwagę na jakość nagrania, gałęzie drzewa, jak widać. Tutaj dziczek bardzo blisko, dystans poniżej 50 metrów, około 40-50 metrów, nagrywany z drogi. Po prostu jedziemy, patrzę, dzik stoi, no to szybko Falcona wziąłem i nagrałem. Tutaj jako ciekawostkę wstawiam Wam, ale głównie po to, żebyście zobaczyli stabilność tego pastorału Apexa. Stabilność jest taka, że my nagrywamy teraz sowę. Na nasze wabienie przyleciała sowa i broń sobie stoi niezależnie, zupełnie niezależnie. Ja coś tam próbowałem wabić. No i na wabienie przyleciała nam sowa. Usiadła na ziemi, co dziwne, mi to się rzadko zdarza, żeby sowa siadała na ziemi. Z reguły gdzieś tam siadała na jakiejś gałęzi, na drzewie, ale ta siedziała na ziemi. No i sobie włączyłem nagrywanie i mówię, niech nagrywa. Zobaczcie, jak to jest naprawdę stabilny pastorał. Kiedyś myślałem, ja na początku, że to byłem taki anty do tego pastorału. Mówię, taki klamot, kto to będzie nosił? A dzisiaj polowanie na drapieżniki z wabikiem, nie wyobrażam sobie, żebym miał polować bez tego pastorału. Wabicie w jednym miejscu, przyjeżdżacie w drugie, wabicie w drugim, macie pełną, wolne dłonie, wolne ręce i broń sobie stoi niezależnie i bezpiecznie. Rewelacyjny sprzęt. Tutaj mamy dziki, które podchodziliśmy, ale to było wyzwanie, bo bardzo chrupił śnieg. I mówię, byłem tu z Mariuszem i mówię do Mańka, słuchaj, strzelać nie będziemy. Jakoś nie potrzebowałem dzika jeszcze. Poza tym były w takim miejscu, że ciężko było je tam wyciągnąć. Urzędują pod dębami, ale mówię, słuchaj, spróbujemy je podejść, zobaczymy, do jakiego dystansu podejdziemy. No i tutaj jest nasz podchód, który nam się udał do dystansu, myślę, że nie wiem, czy to było, to w ogóle teraz tu Wam nagrywam lożkę, widać, że jaka pękata, gruba. Dystans był, do tych dzików zmieściliśmy go, do tej lożki było jakieś 70 metrów. No ale po naprawdę chrupiącym śniegu, zmrożonym po odwilży. Ale tutaj widać, i niech mi ktoś dzisiaj powie, że w termowizji ktoś się pomylił. Przecież tu widać ewidentnie, że to jest płeć męska. Jak tych dzików było więcej, ten z prawej był do strzelenia. O, taki widzicie, pistolet mały, jak najbardziej. Ale ta lożka z lewej była nie do strzelenia. Przecież nie będziemy takiego dzika strzelać. Natomiast tutaj możecie sami zobaczyć, jak fajnie widać gałęzie, patyki, no wszystko, także widać przeszkody i tu nie było w ogóle zamiaru strzelania. Tu nawet miałem broń niezaładowaną, to Wam mogę powiedzieć. No i tutaj co mamy? Tu mamy lisa, który w ogóle nie reagował na wap. Wstawiam jako ciekawostkę 550-600 metrów. W ogóle zero reakcji na wap. No i tu już mamy super, bo tu mamy kunę, kamionkę, która reagowała na web rewelacyjnie, najpierw zającem, kniazieniem. Widzicie, jak do nas biegnie po oranym polu, bo to jest orane pole. Co chwilę robiła słupka, stawała, kominka, jak to różnie mówią w różnych rejonach. Ja ją tu później próbowałem podciągnąć. Zaraz będziecie słyszeć. O, i zobaczcie, odkładam sobie na spokojnie Infireya, który nagrywa. Ja go już nie dotykam, on stoi w Apexie i biorę wabik.
jak ona reaguje. Widzicie? No i kuna kamionka strzelona. Tutaj przyszedł nam lis. Zaraz po tym strzale do kuny zobaczyłem lisa, ale do tego lisa jest dobre 600 metrów, 550, 600 wydaje mi się. Zero reakcji na wab. Nic. Kompletnie. Tutaj też macie lisie amory. Wstawiam Wam specjalnie, żebyście zobaczyli. Lisia miłość, wabienie. Najpierw kniazienią wabiłem, tego nie nagrywałem. Później myszką i zobaczcie sami. Cieczka, lisia miłość, drugi lisek. Zero kulochwytu, chodzą po horyzoncie, nie było jak strzelić. No ale można sobie chociaż, mówię, tak Wam ponagrywam, żebyście mogli, tak jak Wam powiedziałem, ocenić stabilność pastorału. Dzięki temu ocenić jakość obrazu w TH50 i popatrzeć, jak w tym w ogóle widać. Natomiast tu nie było mowy o strzelaniu. Lisy były zajęte sobą, o tu jakieś siku, pryku i tak sobie chodziły. Zaraz będziecie widzieć. A ja sobie tak jeździłem. Już mówię, przestałem dmuchać w ten wabik, mówię, bo to nie ma sensu zupełnie. Natomiast można sobie podglądać, co one tam wyprawiają. I takich miłosnych uniesień miałem dużo i te lisy kiepsko szły końcem stycznia na wabik. Dopiero tak zaczęły po 5 lutym reagować lepiej. Ale końcówka stycznia to można było jechać i tylko je nagrywać. Bo nic nie chciało podejść. Tutaj wstawiam Wam też jako ciekawostkę dystans około 250-300 metrów. Absolutnie lisie amory. Moi drodzy, tutaj lisy sobie nic nie robiły z mojego wabienia. W końcu się poddałem, nie wabię. Z tyłu widzicie sarny, leżą bardzo daleko. Tu macie drugiego lisa, tu notabene były 3 lisy. Podejrzewam, że była jedna suka i 2 psy. Tak musiało być. O, macie trzeciego. Ta suka sobie leżała na polu, a do niej przychodziły psy. Raz jeden, raz drugi. Ten w końcu się już chyba poddał. Nie, jeszcze się chyba wrócił. Już teraz podkładam głos przy montażu. Nie, już chyba poszedł sobie. Jest taki stary, rozebrany stóg, tam pozostałości po tym stogu, przy tej słomie. No i drugi adorator spacerkiem do liszki się wybiera. One się rozeszły na... Jeden poszedł w lewo, a ten z powrotem cyk do liszki. Mówię, a taka sytuacja, to sobie chociaż ponagrywam. No tu jest, myślę, że około 350 metrów. Na pewno jest ponad 300 na 100%. Nie miałem dalmierza, żeby tak dokładnie Wam to pomierzyć. Ale między 300 a 350 metrów do tych lisów jest. Do tej skarpy z tyłu jest około 600 metrów jeszcze. Więc kolejne 300 jest od tej skarpy do tych lisów. No ale widać fajnie, tam z tyłu widzicie na skarpie coś, jakieś sarny, tam jeszcze się gdzieś tam białe punkty nam przebijają. Ale to też, mówię, wstawiam jako ciekawostkę. Wiatr wiał strasznie wtedy, słyszycie zresztą. No i tutaj taki lisie zalot. O, jeszcze tego nagrałem, bo on już odszedł. Bo z tyłu możecie zobaczyć. Mówię, a podciągnę go wabikiem, jak już. Widzicie, jaki jest super? A broń stoi w apeksie, a wy sobie wabicie. Ale lis nie reaguje. Tutaj kolejne lisia amory. Też brak kulochwytu i też się nie dało nic z tym zrobić. Lisy sobie chodziły, jeden obok drugiego i nic z tego nie wyszło.
Zwróćcie uwagę sami, jak one, ja byszką próbuję, one nic, kompletnie nic. Do tych lisów dystans był około 200 metrów, one były troszkę bliżej niż tamte poprzednie. Około 200 metrów to tak myślę, może 200-240. No ale zainteresowania żadnego, kompletnie żadnego. No tu macie fajne nagranie, moi drodzy. Tu jest fajne ujęcie, ponieważ tam daleko macie lisa. Do tego lisa najpierw ruszyłem predatorem WL5, Fox Calling FL5, tak, predatorem, ale to jest bardzo daleko był, on przyszedł z tego lasu z tyłu. No i później już walczyłem myszą. Praktycznie tu będzie bez cięcia, bo chcę Wam pokazać, jak fajnie ten lis przyszedł. Z dystansu ponad 600 metrów. Fajnie, bo taka łąka na takim skłonie. No i co chwilę myszką, jak biegł, to starałem się bawić. To ciekawostkę wam powiem, że Mariusz obok mnie stał. I obserwował przez drugie termo. I zwróćcie uwagę, jak ten pisk myszy działa fenomenalnie. Po prostu ten lis się tam co chwilę zatrzymywał i w naszą stronę, i w naszą. Tu Wam powiem jako ciekawostkę, że to była suka. Zaraz zobaczycie. Przyszła na około 80 metrów. Już później nie miałem, mówię nie będziemy czekać, tylko jak ona tak ładnie przychodzi, to już nie będziemy czekać, tylko oddajemy strzał. Już Wam trochę zdradzam do przodu, ale tutaj właśnie pokazane jest w tym urywku krótkim tego materiału, który dla Was przygotowałem. Pokazany jest, moi drodzy, jak można fajnie przyciągnąć lisa. Na drodze jest. Moi drodzy, tu mamy lisa, ale tu naprawdę szybka akcja, bo przybiegł za tej górki. Już nas widział. Troszeczkę za nisko strzelony, ale tutaj widzicie, kulę przyjął, odszedł jakieś 15-20 metrów i leży. Tu był kolejny lis, który dosyć się szybko pokazał po bawieniu. Musiałem smoknąć. Też strzelony. Taka niska komora, ale on odbiegł 20 metrów i został w takim kępie tarnin.
Tu jako ciekawostkę pokazuję Wam nagranie jeleni. Tu była chmara łań z cielakami, tak naprawdę nagrywane z drogi. Przejeżdżaliśmy, zwróćcie uwagę na bobki, które widać. Zwróćcie uwagę na jakość nagrania, bo tylko jako ciekawostkę wstawiam. To w trakcie polowania na lisy. Tutaj kolejne wabienie i pokazała się kuna. Z takich krzaczków wyskoczyła. Wiał wiatr strasznie. Ale jedno wabienie, drugie wabienie. Schowała się, po czym wyskoczyła jeszcze raz. No i udało się strzelić. Tu jako ciekawostkę nagrywam Wam, jak widać Daniele. Tutaj idzie byk Daniela, widać łopaty. No i tutaj mamy łanie. To są Daniele z zagrody, które uciekły, ale wracają. Wychodzą i wchodzą. No i tu już mamy dziczka. Mamy większego i mniejszego, warchlaki. Zaraz zobaczycie, jaki on ładny. Na końcu będzie strzał. No i dystans do tego dzika to było takie 160 metrów, także blisko nie było. No i ten dzik ja specjalnie to zostawiłem po 2-2-3. Jest strzelony czysto komorowo, czyściutko, takie, że tak powiem, płuca odcięte od serca i zobaczcie, ile on jeszcze przeszedł. Jak popatrzyłem od miejsca, gdzie strzelałem, do momentu, gdzie się położył, to było to jakieś 100 metrów. Widać, że ta kula tej energii nie ma, choćby jak 308, bo po 308 by przeszedł 20-30 metrów. Natomiast tutaj on jeszcze idzie i dopiero pod samym lasem się położył. Ten drugi do niego doszedł. Moi drodzy, odcinek dobiega końca, tak naprawdę złożony z kilku lub kilkunastu wyjść. Widzieliście w trakcie odcinka sporo nagrań z Falcona FQ50, którego używałem, z Infireya TH50. Polowaliśmy, słuchajcie, z 223. Używałem przede wszystkim pastorału Apexa, który jest tutaj. I tak naprawdę wabiliśmy dwoma wabikami. Wabiliśmy gunbrokerem, predatorem tak zwanym miechowym, dlatego że obecnie teraz to jest temperatura -8, -9 i wszystkie dmuchane wabiki niestety membrany zamarzają. Więc całe nasze polowanie złożone z kilku dni było wabione gunbrokerem i myszą. Nie wiem, co się nagrało, słuchajcie, w termo. Będę to zgrywał, ale trochę zwierzyny było. I jelenie udało się ponagrywać. Dziki. Jednego dzika udało się nawet strzelić. Nie wiem, jak się to udało nagrać, ale mieliśmy te dziki 2 razy, że tak powiem, i za drugim razem była możliwość oddania strzału. Strzeliliśmy warchlaka, dlatego że polujemy z kalibrem 223. Zaraz zobaczycie, jaki fajny ten warchlak. Jest udekorowany już. Nie nagrywaliśmy tam na miejscu na polu, tylko już na zakończenie. No bo fajne było łaciaty. Udało się na koniec upolować 2 lisy. Jeden przyciągnięty z 400-450 metrów na dystans poniżej 100. Także podciągnięty już końcówkę samą myszą. Działa naprawdę świetnie. Nie jestem do końca zadowolony z tego materiału, bo nie miało to tak wyglądać. Natomiast tu macie typowy materiał z takiego polowania, powiedzmy
około tygodniowego, bo to było tych wyjść, ja już teraz nie wiem, czy było 4, 5, no ale za każdym razem coś się działo. Strzeliśmy w sumie ponad 10 lisów, nie pamiętam dokładnie ile, musiałbym to sprawdzić. Strzeliśmy 2 kuny i strzeliśmy dzika. Zwierzyny widzieliśmy sporo, kilka lisów nie strzelaliśmy, jak tam podkładałem głos pod materiał, który dla Was montowałem wcześniej. Widzieliście sami, że była cieczka, one nie reagowały na wabik, biegały nam po horyzoncie, nie było jak strzelić, no ale to tak to już jest na polowaniu. Dzisiaj kończymy, tutaj Wam zaraz pokażemy pokot dzisiejszego dnia. Także udało się upolować 2 liszki i pięknego warchlaka, takiego płaciatego, że tak powiem. Także powiem Wam, że warchlak trafia na kuchnię. Była chyba lożka z jednym warchlakiem. Więc strzelałem tego mniejszego dzika. Warchlak trafia na użytek własny, a lisy też na użytek własny. Także amunicja, bo będziecie pytać, amunicja jaką polowaliśmy, strzelaliśmy z RWS-a. Niektóre lisy odchodziły po strzale, tam widzieliście, nawet jedna kuna, no dzik odszedł kawałek, ale pięknie strzelony komorowo, konsumpcyjnie za łopateczkę, odszedł jakieś 100-120 metrów, no i na polu został. Ale jak widać 2-2-3 się sprawuje dobrze. Sami ocencie TH50, dla mnie bardzo ocena pozytywna. Falcona już znacie, no tutaj też ponagrywałem Wam i dziki bliżej, jelenie i lisy, no coś tam z tych nagrań udało się do odcinka włożyć. Następny odcinek z polowania na lisy będzie wyglądał zupełnie inaczej, ponieważ tutaj mieliśmy takie typowe mięso, powiedzmy, na bogato strzelanie. Natomiast później zrobimy sobie taki materiał, jak zacząć wabić, jak wybrać miejsce. Już taki materiał jeden robiłem w tamtym roku, ale myślę, że jest nowy sezon, trzeba to powtórzyć. Zima w Sudetach mega, słuchajcie, mróz ogromny, znaczy ogromny. To myślę, że rano będzie Ja rok nie czuję już. Tak, Mary już trzyma kamerę i mówi, że rąk nie czuje. Także powiem Wam, że będziemy powoli kończyć. Zabieramy się do pracy i co? Z Wami widzimy się w następnym odcinku, także do zobaczenia i dasz bór. Dasz bór.